Cześć! W dzisiejszym vlogu poznamy realia życia na Dominikanie, kraju, który ja określam jednym słowem – raj. Ale czy życie w raju ma również mniej pozytywne aspekty? Mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich dzisiaj Wam przybliżę. Piękno tego karaibskiego kraju zdecydowało, że to właśnie tu postanowiłam nagrać serię treningów aqua i pilatesa na moją platformę fitness oraz YouTube channel, na które Was oczywiście przy okazji serdecznie zapraszam. Można na Dominikanie w miarę przystępnej cenie wynająć domek z prywatnym basenem otoczonym cudowną wegetacją, stanowiącą idealną otoczkę dla właśnie takich fantastycznych treningów. Zresztą, kto by nie chciał pracować w takim biurze? I co najlepsze, być na chwilę swoim własnym szefem. Warunki wydawałyby się perfekcyjne, o ile obecność różnego typu robaczków brzęczących całymi nocami świerszczy, zimnej w wodzie w basenie oraz zupełnym braku ciepłej wody w ogóle oraz ograniczony dostęp do internetu nie jest dla Was większym problemem. My musieliśmy sobie te wszystkie rzeczy przewartościować i w konsekwencji mieliśmy najwspanialsze wakacje w tak barwnym i ciekawym kraju. A teraz o tym wszystkim chcę Wam opowiedzieć. Jako wielka fanka roślinności i amatorka ogrodnictwa nie tylko uwielbiam przebywać w miejscach wypełnionych różnorodnymi drzewami, krzewami i kolorowymi kwiatami, ale potrafię też docenić ilość pracy i czasu, jaki należy spędzić, żeby taki ogród utrzymać. Na Karaibach non-stop byliśmy zaskakiwani coraz to nowymi, nieznanymi nam przepięknymi i dziwacznymi roślinami. Zachwycaliśmy się unikatowymi kompozycjami, jakie stworzyła sobie tutaj natura. Czasem, nie mogąc zidentyfikować pewnych stworów, wymyślaliśmy dla nich nowe nazwy. Więc tutaj apel do bardziej oświeconych podróżników lub wszystko wiedzących omnibusów. Napiszcie w komentarzach, jeśli znacie nazwy poszczególnych kwiatów lub owoców. Piękne liście. Pomyśl sobie to w kompozycji kwiatowej. Nie chciałbyś takiego bukietu? A tu wyjątkowe drzewo. Tak, o dokładnie, jak sztuczne ognie. Piękne. Na nowy rok. Możliwe. Tak, mogą tylko kwitnąć na nowy rok. A tu są domki, które już mają troszeczkę takiego charakteru. Zwłaszcza te balustrady, to jest coś dość typowego. To już na pewno jest ta wyższa klasa domków. Bo przynajmniej jakiekolwiek tam jest dekoracja. A to są takie bardziej przeciętne. No i oczywiście pralka jest na zewnątrz. Pralka jest bardzo ważnym przyborem, a suszarka zaraz obok. Suszarka działa 24 godziny na dobę. Kolejny wolny teren. Oczywiście odpowiednio zagospodarowany. Dokładnie. Ale te palmy wyglądają pięknie. I tu też przepiękna roślinka. Zresztą, którą mamy w wazonie. I jeszcze to jest, oh my god, zobacz tu. To drzewo jest przepiękne. Nigdy takiego wcześniej nie widziałam. Wszystkie są piękne.
Te są piękne, zobacz na te liście. Coś zrobisz. To jest piękne, to też kojarzę, to jest w bukietach. To się dodaje do bukietu. I znowu sztuczne ognie. To tak my nazwaliśmy tą roślinkę. Śliczne. O, i tu już są takie kompozycje. No. Piękne. Każdego ranka i każdego wieczoru te ptaszki tak jakby walczą o miejsce w palmie. 2 razy dziennie ten sam rytuał. Nie wiem, co tam się dzieje, ale jest to bardzo zabawne. Pada. Cały dzień pada, nic nie mam do roboty. Szperam więc po internecie i organizuję jakieś wypady, na które nie miałam jeszcze czasu, więc może to nawet dobrze, bo tak to bym pewnie nie siadła na tyłku, a tak to nie mam innego wyjścia. Wyszperałam parę fajnych szczegółów o tych wycieczkach, z których zamierzamy skorzystać. Także będzie to Cayo Levantado, to jest taka piękna wyspa. Na pewno tam śmigniemy. Troszkę się obawiam, dlatego że kiedyś byłam na innej wyspie i tam płynęliśmy motorówką, powrót był katamaranem, natomiast ta podróż motorówką była naprawdę bardzo bumpy. Wszystko trzęsło, dosłownie skakaliśmy po tych falach i ja jestem ileś tam miesięcy, 10 miesięcy po operacji kręgosłupa. Obawiam się takich rzeczy, także będę musiała się na pewno dowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Wolałabym katamaran jednak. Wzięłam specjalną poduszkę pod tyłek, żeby w razie czego sobie to wszystko jakoś ułatwić. Normalnie nie jestem taką lalunią, ale no, w tych okolicznościach niestety nie mogę ryzykować. Co jeszcze? Słuchajcie, parę takich... wybieramy się też na wodospad El Limon. Byłam tam już kiedyś. Jest cudowny, bardzo wysoki wodospad. Na pewno nagram o tym dodatkowy odcinek. Tam można się oczywiście wybrać samemu, ale my pewnie wybierzemy się z mniejszą grupą i można albo się wspinać przez taką dżunglę. To nie jest jakaś tam bardzo długa wspinaczka, ale dość intensywna z tego co pamiętam. A można też się tam wgramolić na koniach, ale powiem Wam szczerze, że jak patrzyłam na te konie, jak one tam sapały z tymi niektórymi turystkami i turystami, to naprawdę było mi ich bardzo szkoda. To są naprawdę strome tereny, także no nie wiem, że są zwierzęta, które są stworzone do tego, żeby dźwigać, orać czy jakieś tam, ale nie wiem, chyba jakoś kiedyś to wyglądało inaczej, że one miały więcej odpoczynku, a tu po prostu jedna grupa za drugą. Także jednak postaram się użyć moje kopytka. A co jeszcze? A propos kopytek. Tego nie przeczytacie w żadnym pewnie jakimś tam, jak to się mówi, przewodnikach turystycznych. Słuchajcie, w takim klimacie niesamowicie rosną pazury. To a propos kopyt. Ja wyjeżdżając na jakieś takie wyprawy, gdzie wiem, że wielu wygód będzie brakowało, nie zapuszczam paznokci, nie maluję ich jakieś tam odjazdowe kolory, bo nie są to wakacje resortowe i po kilku dniach wiem, że będzie to wyglądało po prostu brzydko.
więc staram się wszystko trzymać krótko i jak najbardziej po prostu schludnie, ale muszę Wam powiedzieć, że po tygodniu czasu pazury rosną jak zwariowane na nogach i na rękach, także dzisiaj mam akurat deszczową pogodę, to też wykorzystam czas, żeby troszkę to przyciąć. Naprawdę rosną jak szalone. Mam nadzieję, że to posłuży też porostowi włosów i rzęs. To byłoby fantastycznie, a z pazurami jakoś damy sobie radę. Co jeszcze? Słuchajcie, a propos w ogóle pielęgnacji, to jest niezbędnik, który należy ze sobą zabrać. To jest mój, nie wiem czy ulubiony, bo nie wiem czy można mieć ulubiony spray na robactwo, ale jeżeli chodzi o te wszystkie zapachy, to ten jest na pewno mój ulubiony, a też naprawdę działa. To jest jedyna rzecz, jaka działa na mosquitos, czyli komary, jakieś tam różne Zika wirusy i cokolwiek, wiecie, co to robactwo może przynieść. Ja jestem pogryziona naprawdę, właściwie z jakiegoś powodu głównie teren pupy. Nie wiem, czy siadam w takie miejsca, czy coś takiego, ale nogi i w ogóle tyłek pogryziony jak nie wiem. Także, no i też ręce troszkę. Kocie, o, nie, no, już się tu ładuje, no. Także spray na komary. Co jeszcze? Na pewno sunscreens, czyli te wszystkie spreje, kremy na słońce. Moja skóra ogólnie jest dość odporna na opalanie. Nigdy, bardzo rzadko się jakoś tam poparzę czy coś takiego, aczkolwiek drugiego dnia pojawiły się wręcz jakieś takie dziwne zaczerwienienia na dekolcie i wiem, że to od słońca, bo już to zniknęło. Zawsze ze sobą też biorę naprawdę cały arsenał różnych leków, włącznie z antybiotykami i też leki na alergię, bo nigdy nie wiadomo co gdzieś tam się pojawi albo gdzie i kiedy kot do mnie przyjdzie. Także ja jestem dość tak zabezpieczona, a muszę Wam powiedzieć, że i tak prawda jest taka, że coś się pewnie takiego przytrafi, czego się nie spodziewaliśmy. Także warto te rzeczy ze sobą mieć, żeby, nie wiem, czuć się pewnie i w takich, nie wiem, nagłych sytuacjach po prostu coś ze sobą mieć. Kocie, poczekajcie. Psityk. No. No i jedna z takich sytuacji, której nie przewidziałam, to nie pomyślałam, że psy mogą porwać moje rękawiczki. Na szczęście mój towarzysz podróży dojedzie jutro i prawdopodobnie uda się mu przywieźć dodatkowe. To będzie bardzo fajnie. Dodatkowe baterie warto brać do czegokolwiek, do jakiejkolwiek elektroniki, którą gdzieś tam ze sobą targamy. Ja też mam 3 kamery, właściwie 4, ale 3 GoPro i muszę Wam powiedzieć, że baterie siadają. Nie wiem, czy to jest ten klimat, nie wiem o co chodzi, naprawdę. Jestem bardzo rozczarowana, że kamera, która, nie wiem, ma być odporna na jakieś szoki, wodę i wszystko, po prostu wsiadły i funkcjonuje teraz z 2 bateriami, a potrzebuję ich o wiele więcej, więc też zostaną dowiezione bateryjki. Także wiecie co, planowania nigdy za wiele. Ja ogólnie zawsze mi się wydaje, że jestem osobą, która naprawdę planuje, gdzieś tam przewiduje, co może się wydarzyć i potem i tak różnego typu niespodzianki. A to dopiero pierwszy tydzień, także zakładam, że coś jeszcze się może wydarzyć. Może coś pozytywnego. Słuchajcie, pada deszcz, ja mam nagrywać wideo, ale nie dbam. Zobaczcie, co jest za mną. Nie jedna tęcza. Ej, tylko 2. Ej. Okej. No. Czy to nie jest cudo? Zobaczcie. Cudo. Uwielbiam tęczę, uwielbiam, a już, no słuchajcie, w takim wydaniu, oh my god. Fuksiarz, trzeba wstać wcześnie rano. Leżę na plecach, na zimnej ziemi, żeby to wszystko ująć. Boże, jakie to piękne. Cudo. Uwielbiam. Ręce mi się trzęsą. Próbuję utrzymać ten obiektyw. Wiecie, jak to jest z takimi widoczkami. One się pojawiają dosłownie na chwilę i potem szybko to znika. Ta chmura się robi coraz większa. Zaraz pewnie znowu lunie. No ale słuchajcie, czuję się naprawdę szczęśliwa, że to zobaczyłam, bo bardzo często jest tak, że kiedy jest cudowna tęcza,
Ja gdzieś jadę, nie mogę jej sfotografować, a dzisiaj w końcu trafiłam na idealny momencik. Cudo, cudo, cudo. Tego z początku deszczowego dnia miałam okazję podziwiać nie jedną, ale dwie tęcze. To ciekawe zjawisko optyczne i meteorologiczne widoczne na niebie w postaci wielobarwnego łuku powstaje w wyniku rozszczepienia światła słonecznego, które dostając się do atmosfery napotyka na swojej drodze kroplę wody i przez nią przechodzi. Efektem tego zjawiska jest rozkład światła białego na wielobarwne widmo. Na Dominikanie byliśmy świadkami tego zjawiska wielokrotnie. Jeśli dotrwacie do naszych ostatnich vlogów, zobaczycie, jak jedna taka tęcza trwająca wyjątkowo długo dosłownie odprowadzała nas na lotnisko. Można by sobie pomyśleć, że w psim świecie mieć właściciela to jakby wygrana w totolotka. Drugą alternatywą jest bycie bezpańskim psem i wolność. Co wy wolelibyście osobiście? Smycz czy wolność? Pieski sprzątają ręczniki. Co? Przyszłyście posprzątać? Wymiana ręczników robicie? O, pani właścicielka zbiera ręczniki, a pieski pomagają. Ej ty, łobuzie. I osiołek w centrum miasta. To jest. O, osiołek. Osioł. Co się porobiło, że my tutaj kamerujemy osła? Co nam osioł jest dziwny? Hello. Co mu zrobiłaś? Co mu On się komunikuje z innym owcem, osłem. A myślę, że on coś się... On się komunikuje strasznie- z innym, bo tamten się też odezwał. Aha. Wszystko jest okej. Koń. Jakby kunia nie widziała. Najlepsze jest ogrodzenie w tym wszystkim. Ono tu gościu. Ale są ładne, wiesz? Zobacz, jakie to są konie. A to przez to miałam. No, przechodźcie szybko przez ulicę, bo tu jest ruch. Śmigaj za mamą. No. Ciap, 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 ciap i już. No. A nie. Pelęta się gówniarz sam. Szkoda mi tych piesków. Nie wiem, czy one mają dobre życie, czy złe. Sama już nie wiem. Niby robią co chcą. No jakoś takie nie wiem. Pieski mogą tutaj wszystko, gdzie chcą, kiedy chcą. I jest ich bardzo sporo. O. Także trzeba patrzeć w piasek, gdzie się rozkładamy. Więc jeżeli nie lubicie psów, to nie jest plaża dla was. Zobaczcie, co się tu dzieje. Ile kajtków. Zobaczcie. No to jest po prostu psie wakacje. Takie bandy, jak kiedyś myśmy tworzyli, prawda? W latach 80. Mieliśmy kluby, bandy, no to tutaj tak właśnie funkcjonują psiaki. Nikt ich nie prowadzi na smyczy, a już na pewno nie widziałam ani jednego kagańca. W dzisiejszym świecie człowiek już nawet tworzy pewne rasy. Czy ogon lub uszy należy uciąć, czy nie? Moja opinia na ten temat to nienormalne.
Tak nienormalne jak obrzezanie kobiet czy mężczyzn. Chrabąszcz albo cokolwiek to jest, jaki w życiu widziałam. Wielkości kolibra. O, ochedztwo. Ochedztwo jesteś. Podświetlimy cię. O! Nie wiem. A, zrobię ci zdjęcie lepiej. Ale byk. W porównaniu moja ręka. Zaszłam dzisiaj troszkę dalej, bardziej już taką rozbudowaną część. Za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, ale to już zdecydowanie nie moje klimaty. Większe hotele, oczywiście za mną już te jachtówki i takie tam, ale pokażę Wam. Oczywiście dla wielu osób to właśnie taka forma wypoczynku byłaby najlepsza, prawda, bo jest super wygodnie i oczywiście hotele są zaraz przy plaży, także jest wspaniale. I dobrą pewnie rzeczą jest to, jeżeli ktoś podróżuje z małymi dziećmi, to są wliczone w te pobyty często posiłki. Na pewno jest to wygoda. Ok, już Wam pokazuję. Słuchajcie, nade mną piękny widoczek, ale są tam kokoski, które trochę mnie stresują. Niby idealnie, ale no nie wiem, jakby taki kokosek spadł na głowę, to pewnie wakacje by się szybko skończyły, więc można powiedzieć, że to jest ekstremalny pilates. Po kilku dniach stwierdzam, że jednak taki typowy pobyt na plaży, po prostu wylegiwanie się na słońcu zupełnie nie sprawia mi takiej przyjemności. Wolę jednak gdzieś pójść, coś zobaczyć. Tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że wakacje typowe w rezorcie nie są dla mnie. Może na 2-3 dni fajnie, kiedy wszystko jest podane do stołu, full wypas, ale po kilku dniach byłaby to naprawdę chyba tortura, więc takie wakacje no zdecydowanie są fajniejsze. Także idę na taką niezaludnioną część tej plaży tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu w końcu wejść do oceanu. Trudno w to uwierzyć, ale po 5 dniach ja tak naprawdę zmoczyłam tylko stopy i to jest nie do pomyślenia, a dzisiaj wbijam, bo jest mi bardzo, bardzo gorąco i już nie mogę się powstrzymać. W tym punkcie tutaj są najfajniejsze fale. Przyznam, że jest to dla mnie tortura być dosłownie kilka metrów od nich, nie móc jeszcze tutaj wejść.
ale nie zaryzykuję utraty czegokolwiek, a po prostu dmucham na zimne, bo nie wiem, jakbym miała się nawet dostać do mojej bazy bez telefonu, bez kluczy i tak i tam, także oddalę się jeszcze kawałek i tam powinno być ok. A kąpiele sobie zarezerwuję już na te dni, kiedy nie będę sama i będzie o wiele, wiele bezpieczniej, pewniej w ten sposób, pewniej. Ale zobaczcie, jest cudnie i ta bliskość palm do wody to jest właśnie to, co mnie urzeka w tych karaibskich krajach, bo nawet na Florydzie, mimo że też jest pięknie, ale jednak rzadko palmy i roślinność jest tak blisko. No a już na pewno nie ma takich dzikich terenów, przynajmniej ja takich nie znam. Kolor wody obłęd. Tu pan się wyjątkowo wtopił w krajobraz. Przyznam, że prawie na niego w deszcz weszłam. No i trzecia sprawa. Selfiki to najbardziej żałosna forma robienia zdjęć na wakacjach. Niestety. Woda w tym miejscu tak jakby tańczy. Fale się fajnie zaplatają z prawej strony i z lewej strony. Nawet na piaseczku tworzą się takie bardzo fajne formacje. Zobaczcie. Słuchajcie, woda jest obłęd. Chrzanie to. Kolor wody jest po prostu obłędny. Nie wiem, czy pamiętacie taki film Błękitna Laguna. A to był film chyba, który gdzieś tam tak mnie zauroczył, to piękno tej wyspy, na której przebywali bohaterowie, że naprawdę gdzieś tam we mnie została obsesja w ogóle do wysp, przede wszystkim do wysp. Dominikana jest wyspą, więc jak najbardziej moja obsesja tutaj funkcjonuje, ale mam nadzieję, że w tych vlogach zobaczycie razem ze mną też mniejsze wysepki otaczające tą wyspę Española. Tak nazywa się wyspa, na której jest Dominikana. Dominikana dzieli ją z Haiti. Zobaczymy to, mam nadzieję, razem i no, będzie pięknie. A, jeszcze jedno. W końcu odnalazłam kościółek tutaj. Nie wiedziałam, co to jest za budynek. Wyglądał tak dość elegancko w porównaniu do całej reszty. Nie wiem, jak mogłam nie zauważyć krzyża. Jest tam gdzieś taki malutki krzyż, ale ja myślałam, że to bank. Wyglądało to bardziej jako bank, a dzisiaj przechodząc zauważyłam, że jest tam msza. Natomiast nie jestem ubrana odpowiednio. Widziałam, że jednak wszyscy byli ubrani skromnie i elegancko, a ja podarte dżinsy, niefajnie, więc niestety dziś już nie zdążę. Natomiast na 100% chcę nie tylko być w kościele w niedzielę, ale też zobaczyć oczywiście, jak to wygląda na Dominikanie, bo przecież będąc w takim fajnym miejscu trzeba poznać całą kulturę, wszystko, od religii po inne różne zwyczaje, więc za tydzień w niedzielę już wiem, o której godzinie się wszystko zaczyna i ruszam. Dzisiaj coś tu się pali, nie wiem co. Zapach jest okropny. Tak w ogóle wygląda cały problem rozwiązania ścieków. Po prostu boczkiem ulicy wszystko sobie spływa z góry. Muza musi być. Proszę. Niedziela rano. To jest to miejsce, gdzie biegają właśnie świnki.
Niedziela. Dość spokojnie z rana. Sklep spożywczy. Tak wygląda tu. Mój spożywczak ulubiony, samoobsługowy, gdzie mój hiszpański nie musi być testowany. No i ulica, na której ja mieszkam. Nie jest źle. Stacja naprawy motorów. Chłopaki pracują cały czas. Każdy dzień, każde święto, przynajmniej jak na razie. Payasada. Kolejne spostrzeżenie, numer 4. Nie należy ubolewać nad brakiem soli. Wystarczy wejść do oceanu, zjeść jajko, a potem polizać palce. Jest mega słone. Ogólnie jest tu bardzo dużo singli płci męskiej w różnym wieku, więc jeżeli jakieś dziewczyny to oglądają, to jest dziewczyny miejscówka dla samotnych kobiet. Zdecydowanie. Jestem tu dopiero 5 dni, ale muszę przyznać, że jakoś do wszystkiego zaczynam się pomalutku przyzwyczajać. Coraz mniej zaczynają mnie dziwić rzeczy, które w pierwszym momencie gdzieś tam no, były nie do pomyślenia. Aczkolwiek podejrzewam, że do końca pobytu będą gdzieś tutaj się pojawiały sytuacje, które no gdzieś w naszych głowach, w głowach osób mieszkających no, w takich krajach bardziej rozwiniętych nie mają jakoś, nie mogą być zrozumiane. Na przykład wczoraj, przechodząc przez to miasteczko, zobaczyłam, właściwie to miasteczko było takie uśpione. Była sobota, dzień Bożego Narodzenia, wszyscy spali, prawdopodobnie po tej imprezie wcześniejszej, motory szczelone i kompletna cisza, jak na Dominikanę, czyli dalej gdzieś tam muza, ale mimo wszystko było to o wiele bardziej ciche niż normalnie. I nagle z jednego domu wychodzi maleńkie dziecko. Nie wiem, ile to ten dzidziuś miał mieć lat. Może roczek, może 1,5 to maks. W pieluszce na tą drogę, po której jakby nie było, co chwilę wyskakują dość szybko jadące motory, samochody. I ten dzidziuś sobie tak po prostu wędrował tą dróżką, więc nie miałam. Natychmiast przeszłam na drugą stronę, żeby, nie wiem, jakoś je stamtąd usunąć. A w tym momencie przejechało jakieś auto, najpierw pędem koło dziecka, potem dziecko zawróciło, weszło do jakiegoś innego domu. I może niby taka, tutaj jest to normalna sprawa dla mnie, a przez chwilę aż mi serce kołatało, bo to są rzeczy właściwie nie do pomyślenia u nas, prawda? Także codziennie coś nowego, codziennie coś, gdzie jednak
no nie ogarniam. Tutaj zaraz jest ulica i to jest właśnie sytuacja, której ja nie kumam. Hola! ¿Cuántos años tienes? 6? Oh, 6. Paraki idzie sam mały. Oh my goodness. Las Terenas. Jeszcze nie miałam okazji tak naprawdę z nikim porozmawiać w języku angielskim, w którym mogę się porozumiewać. Natomiast jakby nie było, tutaj funkcjonuje tylko i wyłącznie język hiszpański lub jest też tu bardzo sporo Francuzów. Z moich obserwacji są to ludzie, którzy albo są na emeryturze, albo jakieś tutaj mają pozakładane biznesiki, a jakoś ten teren sobie upodobali. Ciekawe dlaczego, prawda? A wiem, że oczywiście osoby, które tutaj pracują w biznesie hotelarskim czy jakimś tam, na pewno mówią w języku angielskim, ale jeżeli skupicie się na właśnie już takim pobycie w mniej, że tak powiem, prestiżowych miejscach, to nie ma takiej możliwości, żeby się dogadać w żadnym innym języku. Przynajmniej ja twardo próbuję. Najczęściej używam mój bardzo limitowany hiszpański albo język migowy. Jakoś daję radę. Nie ukrywam, że uczyłam się hiszpańskiego przez naprawdę 2 lata dość skrupulatnie i bardzo mi to pomaga, ale no, w zderzeniu z rzeczywistością brakuje mi naprawdę wielu słówek i czasami taką gdzieś tam rzucam nadzieję, że ktoś zrozumie coś w języku angielskim, bo jeżeli chodzi o polski, to nawet się nie wygłupiam. Ale nie, nawet podstawowe słówka w zderzeniu właśnie czy w gastronomii, czy gdzieś, nie ma takiej możliwości. Oglądając różne vlogi z Las Terenas, często wspomina się, że jak najbardziej wszyscy mówią po angielsku, bla. No nie wiem, chyba że oni, możliwe, że przebywają oni w innych miejscach niż ja. Ja jak na razie 5 dni i jeszcze nie miałam okazji rozmawiać z nikim w języku angielskim. Spotkałam jednego pana z Rosji, z którym troszeczkę porozmawiałam, ale też jego angielski był naprawdę słaby, także tak naprawdę nie wiem, o czym byśmy rozmawiali. Wracam do domciu. Skupiam się dzisiaj na pracy, troszeczkę muszę ochłonąć, wyparować i chcę nagrać jak najwięcej treningów, zanim przyjedzie moja druga połówka, z którą mam nadzieję dużo podróżować i na pewno będzie mnie mocno rozpraszać, więc taki jest zamiar. Muszę powiedzieć, że jest dość trudno pracować w tak cudownym miejscu. Trzeba mieć grafik, trzeba się tego grafiku mocno trzymać i trzeba być niezmiernie zdyscyplinowanym, bo wszystko, dosłownie wszystko, od przyrody, natura i cała magia tego miejsca próbuje oczywiście nas przywołać i gdzieś tam nam namieszać w głowie, że jesteśmy na wakacjach, a oczywiście jeżeli jesteście tutaj na wakacjach, no to świetnie. A natomiast u mnie jest to połączenie troszkę pracy, troszkę wakacji i jest trudno. W końcu udało mi się kupić dzisiaj mango. Polowałam na nie naprawdę przez kilka dni. Ile? 60 pesos, czyli 60 pesos. To jest troszeczkę ponad $1. Cóż mogę Wam jeszcze opowiedzieć o tym miejscu? Zauważono, że ceny zdecydowanie się różnią w miejscach turystycznych od tych miejsc, w których ja teraz mieszkam, czyli można powiedzieć ceny lokalne, jeżeli w ogóle ja dostaję ceny lokalne, no ale takie są napisane, różnią się znacząco. Tak naprawdę tutaj gdzieś w tym miasteczku
cokolwiek, owoc, czy napój, czy cokolwiek kosztuje 3 razy tyle, co u mnie tam w tym miejscu, może mniej atrakcyjnym dla kogoś. Tutaj chyba jest szkoła nurkowania i chyba właśnie się przymierzają do wypłynięcia albo coś takiego. Słuchajcie, temperatura wody jest grudzień 26, jest jednym słowem optymalna. Nie jest absolutnie zimna, jest ciepła, ale nie taka ciepła jak wiecie, jak zupa, czyli zawsze ta woda będzie troszkę orzeźwiająca. Inne słowo, idealna. Uwielbiam to, że na całej linii brzegowej jest masa hoteli, ale też różnych takich punktów, gdzie można sobie usiąść, wypić kawę, zjeść, wypić alkohol, nie ma problemu. Wszędzie widzę ludzi chodzących z rumem, z alkoholem, także jest to fajne, bo gdzieś tam w tych krajach cywilizowanych już oczywiście zaczyna być to nielegalne, niefajne, a tu wolna Amerykanka, albo raczej powiem wolna Dominikanka, bo Amerykanka już raczej nie istnieje. Są też takie fajne, wypasione furki, zobaczcie. Często jak taka przejedzie, to potem czuć troszeczkę marihuanę. To musi być zbieg okoliczności. Dziś jest wyjątkowo ciepło, jest 85 stopni Fahrenheita, więc nie wiem, 30 coś stopni chyba Celsjusza, ale zdecydowanie odczuwam, że jest cieplej niż w pozostałe dni. Aczkolwiek nie jest to dalej, mimo że wilgotność jest 80 ileś tam procent, absolutnie nie czuję, żebym się jakoś tam pociła, albo żeby było mi nie wiecie, jakiś dyskomfort. Nie, jest fajnie. Wszędzie jest muza, uwielbiam to. Ta, ta, ra, ta, 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 ta. No i oczywiście choinka, którą już widzieliśmy w poprzednich vlogach. Piękna. Sezon turystyczny, z tego co wiem, tak naprawdę dopiero się zacznie. Oczywiście jest to cały czas ta era COVID-a. I mimo iż tutaj tego aż tak nie widać, widziałam już kilka osób w maskach, o właśnie gdzieś tam są. Tutaj oczywiście kokoski. Ja już jestem tak najedzona, że omijam to miejsce z daleka. Rafa koralowa, Nemo, rekiny? Ej, rekiny, Nemo, Papa Nemo no i oczywiście śmiecie, które zostały fantastycznie zakryte, żeby nikt tego nie widział. Ale my skupiamy się na pięknie natury. Co to jest za biznes, to jeszcze nie wiem. Coś z jakimiś chłodniami. No, są ryby, ale nigdy tu ryb nie widziałam. Jak na razie tylko widzę, że płuczą tutaj te kulery. Może na tym polega cały biznes. Tutaj wejście do tego miasteczka. Dzisiaj jest po prostu pusto, więc mogę śmiało kamerować. Jest niedziela albo sobota. Ja, niedziela. Ola. Pusto. A tu druga strona, nie wiadomo o co chodzi. No dzisiaj chyba był przepiękny połów, bo widzę mahi. O nie, nie zdążę. Ogromniastą. Piękna.
Muy grande. Wow. Holy moly. To się nazywa ryba. A to już ryby są pakowane na transport. I idę w miejsce, gdzie często zajadam. Jest nawet łóżko, a tu jest cały ciąg takich pozornie wyglądających, takie budy, ale tu jest najlepsze jedzenie. Nie wyobrażam sobie jeść nigdzie indziej. A moje ulubione to mama. Jak ona ma na imię? Zaraz to będę widziała. Nanas Kitchen, Nanas coś tam. To jest tu? Nie, jeszcze kawałek. WC Sunset. Piękne. O, jaka piękna choinka. Nie wiem, jak takiego kurczaczka opisuje pani Magda Gessler, ale w moim mniemaniu jest tylko jedno słowo. Wypierdolczy. I tylko i wyłącznie z ryżem. Dlaczego? Bo nie ma takiej opcji, żebym pozostawiła nawet kropelkę tego sosu na talerzu. Nie ma takiej wersji, więc pierwszy błąd, jaki popełniłam parę dni temu, to zamówiłam frytki. A teraz już wiem, że to musi być ryż, żeby nie zostawić na talerzu nic. Adam jest taki dziś głodny, że zje oko ryby. No way. Powiedziałeś, że zjesz. Nie. Chrupasz. Nie. Dawaj. Nie, to mogę... Jest fajne, okrąglutkie. Dla ciebie mogę dać. Dawaj. Obiecałeś. Nie, nic nie obiecałem. Dla ciebie mogę dać. No to daj, ja zjem. Proszę bardzo. Ojejku. Nie w życiu. No, wsadziłeś to oko tyłem do przodu. Proszę, popraw je chociaż. Wiesz co? Dotykasz to. Ew. Teraz patrzy na mnie. Jezus. O, jesteśmy okropni. No ciekawe. Co? No to, czy jest twarde, czy jest miękkie? No to spróbuj chociaż, czy jest właśnie o to chodzi. Chociaż wypluj, ale spróbuj tak. Jaka to jest konsystencja. I co? No i co? To nie będę musiał drugą rybę kupować, jak mi to wszystko pójdzie z powrotem. A ma drugie oko? Pokaż drugie. No, zobaczymy.
Drugie twoje. Jak ty zjesz jedno, to ja zjem drugie. Zjadłbyś? Zjadłem, ale się najadłem. A to może ci zapakować na ten, do Dom? domu. No, poprosimy, nie całe, poprosimy o taki malutki kubeczek na oczko. Teraz mi No. trochę to... Oczy się je czegoś? Jakieś bycze oczy. Nie, bycze jaja się je. Bycze jaja się je. No nie wiem. Przegryziesz frytkiem, będzie okej. A będziesz miał nowe, wiesz. O Jezu, nie. Wiesz jak to działa podobno na potencję. Ciekawe. Czy mi potrzebne? No właśnie. Co by to się działo, jakby zjadł jeszcze 2 oka? Zobaczcie, jaki to jest fajny proces. Podpływają rybacy. Oczywiście, że oni tutaj się znają, ale od razu jest taki fajny, takie działanie grupowe. Nikt nikogo tak naprawdę nie woła. Każdy od razu wie, co ma robić. Nie wiem, ale to wygląda tak fajnie. Zobaczcie, to nie są wszyscy ludzie, którzy tutaj pracują. To są czasami po prostu osoby, które tu w tym momencie przebywają. No i wiedzą, co do nich należy. Pomóc, po prostu sobie pomagać. Nie jest to fajne? A tutaj ten targ, w którym można kupić świeże rybki. Zawsze coś wisi. Oj, wisi coś fajnego, dużego. To się nazywa Teams Work. I pchamy panowie. Ja bym jeszcze troszeczkę podciągnęła. No dajcie z siebie wszystko. Vamos. Jest. Jest. Perfecto. Wszystkie rybki, które przed chwilą zostały wyciągnięte z oceanu, za chwilę trafiają tutaj. I dlatego jest to najlepsze miejsce na najlepszy obiad. Wiemy, że jest świeży. I wiemy, że trafia wszystko do lokalnych i to jest najfajniejsze. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Tú estés single o doble? ¿Tú tienes drones funcionales? ¿Mucho bien? Bonito. Zobaczymy, czy to jeszcze materia jest. Całość dzisiejszego vlogu została zrealizowana z najpierw zagubionych, później odnalezionych plików. Jest ich tak wiele, że udało mi się sklecić aż 2 45-minutowe vlogi. Więc jeśli ten wydał Wam się ciekawy, od razu klikajcie na następny i kontynuujemy. Komentujcie i wysyłajcie moje vlogi do znajomych. Zapraszam do subskrypcji. Hasta luego, amigos!